Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kolejny tydzień, kolejny film. Też. Słuchajcie, jak widzicie, dzisiaj już w bluzach Naszych. Ghost Crew Poland. Więc to jest coś, co udało nam się też sobie ogarnąć, więc fajnie. Hubert nie będzie już sponsorował nie wiadomo kogo i nie będę musiał tego przyklejać koleżankami z japońskich animacji. W każdym razie, pałac z XIX wieku. Całą 18. Tak, należący, mów głośniej. Jak czytaliśmy wasze komentarze, że Hubert mówi za cicho. Jest nie krzyczy dzisiaj cały dzień. Tak. I będzie dzisiaj mówił głośniej. Jeśli nie będzie mówił głośniej, to za karę wraca na pieszo. Masz trochę daleko, więc no. W każdym razie, jeśli materiał wam się spodoba, jeśli chcecie dalej cieszyć się takimi dziwnymi miejscami jak pałac rodu von Treskow, to zapraszamy do tego, żeby coś po sobie zostawić w formie komentarza i tak dalej. No chyba, że nas polubicie, to suba. W każdym razie Hubert jest już, widzę, zniecierpliwiony. My pakujemy się do środka. A w ogóle zanim się... Jest niecierpliwiony. Światło daje po oczach. To ja jestem teraz kamerzystą. No. Słuchajcie, jeszcze taka jedna ciekawostka. Spotkaliśmy 5-osobową grupę urbexową, która była tutaj przed nami. Pozdrawiamy was serdecznie, fajnie było się z wami spotkać. I pogadać o urbexie. Cieszymy się, że też należycie do tych ekip, które nie dewastują, nie zabierają rzeczy, a robią sobie spokojnie zdjęcia i wychodzą i traktują to jako przygodę. Wielkie propsy, pochwalamy. Mam nadzieję, że wy, jako nasi widzowie, też takie podejście pochwalacie. I Klaudia z Urbex Channel, możesz też ładnie powiedzieć: halo, dobrze, dobra robota, że młodzież tak robi. Że nie psuje? Bo my już jesteśmy starzy, nie? Tak. W każdym razie, My już nie mamy siły dewastować. jedyne co dewastujemy, to nasze wątroby. W każdym razie, my idziemy do środka i widzimy się Za chwilę. za chwilę. Uważaj tu. Nie wiem, czy widzicie. A to chyba nie jest miejsce, do którego przyjdziemy. Czemu? Bo już staczemy nad dziurami? Kurde, ale tutaj nie ma innego. Tamtędy są drzewa. Słuchajcie, no tego żeśmy się nie spodziewali. Że tu jest taka buba. Co tam mamy? Co? Co mamy? 3 piętra bez czegokolwiek nad głową. Pokaż. A przejście? Nie, to są okiennice, tutaj jest zamknięte. Słuchajcie, no myśmy tu jeszcze nie byli, dlatego się tak rozglądamy. A mamy pierwsze wrażenie razem z wami. To są jakieś dziury w karton gipsie, ale tam wygląda mi na dokładnie to samo. Czyli nic nie ma. Nie. No, takie jest pozwolone wszystko, nie? Czyli bardzo delikatnie tędy. Pojedyncze. Aha, widzisz, bo tutaj jest jedno przejście i drugie, podejrzewam. Jest historii? No, jest ok. W każdym razie tu w tym korytarzu na pewno musimy uważać. To jak widzicie, są zamknięte drzwi. Ło! Dziura w dół. Dziura w górę. I to no właśnie. Dziura w górę. Dobra, idziemy w drugie skrzydło. I to jest za tymi drzwiami, wiesz? To jest za takim wielkim, co ci mówię. Tutaj idziemy pojedynczo. Mhm. Słuchajcie, no mimo wszystko my też swoje ważymy. Więc nie chcemy znaleźć się tam. No. To jest dobry pomysł, żebyśmy przechodzili dalej. To jest teren cały zalany, to jest wszystko mokre. Wiesz co, myślę, że damy radę. Ja nie czuję pod nogami, żeby było, wiesz, źle. Jesteś? O!
Zobaczcie, ile tu jest przestrzeni. Kolejne zakratowane drzwi. A tam? Kalendarz z 2005. Powiem Ci, że tutaj by było fajnie przejść jednak. Ostrości nie mam. Tu są jakieś, słuchajcie, podłogi takie typowo wykładowe. Jeśli nie idź dalej, bo czuć zapadanie podłogi. Okej. No jak widzicie, składzik na 1 000 000 krzeseł. W każdym razie to co chciałem powiedzieć, jeszcze 30 lat temu w tym budynku mieścił się, słuchajcie, przychodnia zdrowia w sensie. I przedszkole? I przedszkole, tak. Jeśli dobrze zrozumieliśmy, to opowieść jedna jest tutaj niedaleko. Tak. Z tego co też się dowiedzieliśmy, później to przeszło. Wiesz co, staraj się chodzić po tych tutaj równoleżnikach, bo to jest stara piwniczana a widać, że ona się tu zapada. W każdym razie później jak będziemy wracać, to też musimy bardzo uważać, nie? Słuchajcie, no zobaczcie. No i pamiętajcie, że jeśli zauważycie coś, czego myśmy nie zauważyli w tym miejscu, Tak, zawsze prosimy o innych w komentarzu. to koniecznie dajcie znać. Ostrość jest. Sprzęt Jest. słuchajcie, jest. Na razie drugą lampę wyłączę, bo Hubert ma jedną. Tak, Tylko ja sobie pozwolę przejść tu. Ja tak w międzyczasie powiem, w czasie rozkładania, kiedy Paweł rozkładał trochę sprzętu, ja pomierzyłem temperaturę w całym pomieszczeniu. Możesz nagrać, pokazać jak się uda. 17,2 stopnia. Bardzo równa temperatura w całym pomieszczeniu. Wahania to były o 0,1 stopnia tak maksymalnie, nie? Więc to warto mieć na uwadze, jeżeli by się coś działo później. Czyli jeśli będziemy czuć spadek temperatury, to mamy porównanie. Zaczęliśmy z 17,1 stopnia 17,2. Celsjusza. Dokładnie. Tak, moi drodzy, laserek co wyprawa nowe baterie. Wiecie jak to działa. I ostrożnie na podłogę, bo tutaj też widzę, że wiesz co, od wilgoci. No i od wilgoci cholerę śrubek, więc... Laser sobie ładnie leży. Wydaje mi się, że... Jak na razie, słuchajcie, cisza i spokój. Ale jak zwykle na dzień dobry. Czy jest tutaj z nami jakaś dusza, która zechciałaby porozmawiać? Jeśli jesteś tutaj z nami, dotknij urządzenia, które trzymam w lewej ręce. Przychodzimy w pokoju. Ja jestem Paweł. A ja jestem Hubert. Nie chcemy w żaden sposób zrobić Ci krzywdy, A nie temu miejscu. a chcemy jedynie zamienić kilka słów. Więc jeśli wyrażasz taką wolę i wyrażasz taką chęć, za pomocą tego urządzenia, które trzymam w lewej ręce, daj nam proszę o sobie jakiś Cofnij się. znak. Tak? To co zaczęło mnie w tej stercie strasznie gubić ostrość. W tej stercie, nie? Tak. Jeżeli Mi też. ukrywasz się w tym miejscu, w tym rogu, na który patrzę, daj nam jakiś znak. Coś słyszę. Jeśli jest inne miejsce, w którym będziesz z nami w stanie porozmawiać,
To daj nam znak gdzie. Przyjdziemy wtedy do ciebie. Natomiast jeśli potrzebujesz energii, masz prawo skorzystać z naszych urządzeń. Ale nas samych proszę nie dotykaj. Siu. To trochę mi się ten... Teraz urządzenie trzymam w prawej ręce. Wiesz co, możemy sprawdzić tamto pomieszczenie? Bo ja jeszcze chciałbym tam jedną rzecz zrobić. Ale to tam. Tylko wtedy musiałbyś stać, żeby widzieć te drzwi. Możemy się tak umówić? Możemy. Czy mam przejść po prostu na drugą stronę? Tak? Tak. Daj mi prąd. Słuchajcie. Nie wiem, czy pamiętacie. W pałacu w Piwnie mieliśmy ze sobą kulki. Jeśli chcesz nam dać znać o swojej obecności, mamy ze sobą kulkę. Jeśli lekko jej użyjesz, zacznie świecić. Wystarczy, że w nią stukniesz lub ją poturlasz. To jest akurat taki rówek w ziemi. Kulkę zostawiam dla ciebie w tym miejscu. Jeśli zrobisz tak, kulka zacznie świecić. Natomiast poczułem wiatr z tamtej strony, ale wiesz co, to może być po prostu przeciąg. Natomiast to było dosyć dziwne. Jeśli będziesz miał ochotę, możesz jej też użyć i sobie ją rzucić. Gdziekolwiek chcesz, w którąkolwiek stronę chcesz. Co do SB, to nasz Spirit Box jest zamówiony i powinien dotrzeć do nas za około 8 dni. Także za niedługo pewnie zobaczycie go też na wyprawach, a nie podczas korzystania ze zwykłych aplikacji. Pytamy jeszcze raz. Czy jesteś tutaj z nami? Jeśli tak, możesz użyć dowolnego urządzenia, które mamy. Jeśli będzie Ci wygodniej, druga świecąca piłeczka leży po mojej prawej we progu. Czy to jest wystarczająco głośno? Nie wiem. Jak na razie, słuchajcie, 0 odczytów. Stary, chodź. Laser. Nagrałeś? Tak, zniknął mi dosłownie jak patrzyłem na kamerę. Nie wiem jak będzie dobrze to widać, bo miałem trochę więcej światła. Laser dalej świeci, więc... Czy... Nie... Ostrość? Przeszliśmy w tryb manualny lasery, jakby ktoś pytał. Dlatego możesz się poruszać. Ale patrz, on mi gaśnie. No właśnie widzę. Jeśli jesteś tutaj z nami... Ja wam tylko tak pokażę. Jeśli jesteś tutaj z nami i życzysz sobie z nami porozmawiać... Wiesz co, ja wyłączam laser, to nie ma sensu, żeby on świecił. Zobacz. Ty, no przecież na samych bateriach zbańczymy. O! O! Naprawdę. A patrz jak teraz mocno. To jest, słuchajcie, magia. Wiecie co, no leżał dobrze. My praktycznie obok niego tylko przechodziliśmy Tak. i on jest tak odizolowany od wibracji i tak dalej, że no jest niemożliwe, żeby coś się stało. A jednak. A jednak. IMF dalej milczy. Myślę, że możemy IMF gdzieś odłożyć. Tak, i spróbujemy... Najpierw skupimy się na Spirit Talkerze i najpierw użyjemy aplikacji Spirit Talker.
zaś jako drugiej użyjemy aplikacji Vox. Przynajmniej dopóki nie mamy swojego Spirit Boxa. A teraz powiem temperaturę jest bez zmian. Ok, internet, a nie, poczekaj, jeszcze mogę wyłączyć. Spirit Ale O, widzę. jakby ktoś przechodził przed nim. Tak. Jeśli to ty przeszedłeś koło naszego urządzenia, Ale mi chciałem przyszło po prostu. nie też. Zaświeć proszę to urządzenie, które jest oparte o krzesło. Jeśli mogę cię o to prosić. Jeśli do niego podejdziesz, powinno się zaświecić. Powiem wam, że o, dobra. Spirit Taker już działa. No. Ale jeżeli to ty mnie dotknąłeś w tym momencie w plecy, przypominam, że nie masz takiego prawa, a jeżeli potrzebujesz energii, możesz pobrać je z urządzeń. Słyszałem tam coś? Z tego pomieszczenia z przodu? Tak. Ale nie widzę, żeby coś się dzieje. Ostrość. Możesz użyć którejś z tych małych piłek. Jeśli delikatnie je uderzysz, wtedy zaczną świecić. Niebieskie oczy. Idź. Czy jesteś niebieskooką istotą, która gdzieś tutaj może nam się ukazać w pewien sposób? Ludzie nadchodzą. Mówisz o nas, że to my przyszliśmy tutaj oglądać to miejsce? Tutaj ludzie przychodzą oglądać to miejsce. Bo wiemy, że więcej ekip przyjeżdża w to miejsce, żeby je zwiedzać. Ale my tak jak poprzednia ekipa, przyszliśmy tutaj robić tylko zdjęcia i z tobą porozmawiać. Nie mamy złych intencji co do tego miejsca, ani co samej ciebie. W ogóle nie mogę ostrości złapać. A próbowałem na tych drzwiach z przodu. Ty ich przed nami. Tak. Tu są otwarte okna, więc przeciąg, który czujemy, jest prawdopodobnie stąd. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie przychodzimy ze złymi intencjami. Chcemy tylko zamienić kilka słów. Czy zgodzisz się z nami porozmawiać? Późno. Jest zbyt późno, żebyśmy rozmawiali. Także jeśli masz ochotę porozmawiać, po prostu daj nam jakiś znak. Serdecznie prosimy Cię o chwilę rozmowy. Ja powiem Ci, że ten laser tak delikatnie świeci. Ale powiem... Chwyty złowrogiej siły. Chwyty złowrogiej siły. To znaczy, że nie możesz z nami rozmawiać z uwagi na to, że coś Ci nie pozwala? Znamy cię. Słyszałeś to? Z przodu coś stukło. Ale to nie była piłka, bo piłka się nie świeci. A druga? Też nie. Skąd mnie znacie? Skąd możecie mnie znać? Tutaj jesteśmy pierwszy raz. Głowa mnie zaczęła boleć po lewej stronie. Nie, prawda, gdzieś to między nami.
Czy stoisz między nami? Chcesz się nas stąd pozbyć? Jeśli chcesz, żebyśmy odeszli, po prostu powiedz. Zrobimy to. Jeśli się nas obawiasz lub istot, które są z nami, nie jesteśmy Twoim wrogiem. Istoty, które są z nami, są po to, aby nas bronić, jeżeli lubisz. Zginąć w ciemności. Zginąć w ciemności. Rozumiem, że... Zobacz, ile masz baterii. W telefonie? Nie, w świetle. Kreska. Jedną? Tak. Ile to jest procent? Około 30. Czyli rozumiem, że chcesz, żebyśmy zostali bez światła i żebyśmy spadli do piwnicy i zrobili sobie krzywdę, tak? Bardziej mnie ten laser martwi, bo mamy jeszcze tylko 2 baterie, ale nie o to chodzi, że zostały nam tylko 2 baterie, tylko o to, że co wyprawę, słuchajcie, wymieniamy baterie, żeby nie było lipy, bo nie jesteśmy dużym kanałem, który może sobie pozwolić na te tak zwane fuck-upy. On mnie przeraża. Kto taki cię przeraża? Który z aniołów, który podąża za nami lub naszych przodków? Znaczy, wiesz co, nie wiem, czy to był orb, czy owad. W każdym razie, jeśli przerażają cię istoty, które są z nami, to nie stanowią dla ciebie zagrożenia, dopóki ty nie będziesz stanowić zagrożenia dla nas. Ale mi się wydaje, ale będziemy musieli to zweryfikować. No. Nie wiem, czy właśnie orby były w tym przejściu. Tak jakby krążył tutaj między... Ale jak spojrzysz, Mnie się wydawało, że w ogóle laser, wiesz, za mnie... Azyl skrywa szaleństwo. Tak. Czy jesteś jednym z rezydentów, którzy mieszkali? Nie mów gdzie. Którzy mieszkali w miejscu, w którym byliśmy przed tym pałacem i przyszedłeś z nami, żeby z nami porozmawiać? Ty mnie opodal? Coś mi tu się przewidziało. Czy widzisz lewy górny róg mojego nagrywania? Co się z nim dzieje? Nie. Czasami jest tak, że tylko jakby ten jeden fragment tracił ostrość, Aha. a w całej reszcie byłoby bitwy. Jeśli chcesz z nami porozmawiać, bo się znamy, Czasami. czasami chcesz rozmawiać, czasami nie chcesz rozmawiać, tak? Tam z przodu. Idź pierwszy, bo masz światło. Jakby ci zaczęła lampa mrygać, to mów. W sensie bateria, nie? W sensie prądowym. Wydawało mi się, że coś tutaj słyszałem. Przygotowywać. Mam takie... Wrażenie? Nie. Przemyślenie? Takie pytanie. Czy mówisz nam o tym, ponieważ przygotowujesz się na spotkanie z nami w tym azylu? Bo jak będziemy tutaj długo jeszcze siedzieć. Ile? Nie, to nie chodzi o front. O co? O mnie. Ale co, że to jest niedobrze ci jest, czy co? Zrobiło mi się w pewnym momencie słabo. No. Tak. Słabo, lepiej. Przypominam ci, że nie wolno pod żadnym pozorem pobierać ci energii z nas samych. Zabraniamy ci tego robić. W imię Boże.
Jeśli chcesz, możesz korzystać z naszych urządzeń, ale tylko i wyłącznie z tego. Słuchajcie, włączam internety i spróbujemy aplikacji Vox. Nacieszmy się nią, póki z niej korzystamy. Po miesiącu. Zapraszam. Gdzie nas zapraszasz? Dobrej no. Mrok? Coś usłyszałem, ale nie wiem co. Aha. 16. Teraz mi się wydawało, że przede mną był taki, wiesz, jakby dymek. Może wyrażasz chęć, żeby z nami jednak porozmawiać, tylko się wstydzisz. Kto ci nie pozwala? Chcę. Czyli chcesz z nami porozmawiać, ale ktoś ci nie pozwala. I modli? Modli. Chcesz, żebyśmy się pomodlili, żeby Dzieci. Co tu się stało? Patrz. Nie świeć w ten, będziesz widział. Jakby było ich milion. Tylko, no słuchajcie, no to też mógłby być kurz. Ale no wątpię. Czyli rozumiem, że chcesz się z nami pomodlić, tak? Domem. Coś mi migło w tym przejściu. Tak, bo nie jest. Za wolność tej duszy, która tutaj z nami próbuje nawiązać kontakt. O uwolnienie od tego, co ją pęta. Działalności. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, idź stąd. Ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz tej duszy dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci, niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę bez kitu usłyszałem: idź stąd. Ale nie na takim. Na tym. Obszaru. Jeśli jesteś istotą, która ciemięży duszę, nie wolno ci tego robić. Jeśli nie jest to kwestia boska, nie masz takiego prawa. Jeżeli jest to kara Boża, kara ratunkowa, nie będziemy negować tego wyroku. Czy ty ułożyłeś tę książkę w taki sposób? Tak. Myślałem, że ją na środku położyłeś. Nie, no się nie będzie Bożą. Bozą? Bożu? Boży. Parlez-vous français?
Понимаешь ты по-русски? Ничего за... Tylko. Sport. Sprichst du Deutsch? W czasie. Czy porozmawiasz z nami po polsku? Czego ci potrzeba? Nie wiem, czy to było radio, czy... Modlitwę otrzymałeś. Czy potrzebujesz czegoś jeszcze? Daj pałeczki. Powodzenia. Zamienisz się telefonami, tak żeby dźwięk nie był ani. Naprawdę nie stanowimy żadnego zagrożenia. Chcemy tylko porozmawiać. Od momentu, jak je chwyciłem, to mam ciary. Na całym ciele. Rozumiem, że już trzymasz te pałeczki, jesteś gotowy na rozmowę, tak? Przyszedłeś tutaj z nami, czy jesteś mieszkańcem tego pałacu? Jeśli przyszedłeś z nami, to skrzyżuj, jeśli jesteś stąd, to rozkrzyżuj. Grzech. Czy popełniłeś za życia jakiś grzech, który odpokutowujesz w tym miejscu? Coś mi tam migło, to nie byliśmy my. To ty przebiegłeś teraz za oknem, tak że cię dostrzegłem? Nie. Czy to była inna istota? Znowu. Czy to było zwierzę? Czy to było przejeżdżające auto? Słuchajcie, no niestety, ale to jest troszkę straszne. Czy chcesz użyć jednej z piłek, które przynieśliśmy ze sobą? Czy chcesz nam zrobić krzywdę? Czy ostrzegałeś nas przed niebezpieczeństwem, jeśli chodzi o stan budynku? Czy razem z tobą jest tutaj inna istota, która chciałaby nam tę krzywdę zrobić? Czy możesz w jakiś sposób wskazać nam proszę miejsce, w którym teraz się znajdujesz? Mamy rozumieć, że jesteś w tym drugim pomieszczeniu? Czy jesteś przy drzwiach?
Czyli rozumiem, że teraz to jest zwrócony bezpośrednio do Ciebie. Tak. Powiedziałeś, że znasz mnie lub znasz Huberta. Czy dobrze usłyszeliśmy z urządzenia? Czy to jest TikToker jeden Boży? Albo dobrzy? Czy to było słowo dobrze, które usłyszeliśmy? Rozmawiasz z nami, ponieważ uważasz, że jesteśmy dobrzy? Czy rozmawiasz z nami, bo po prostu tutaj przyszliśmy? Czy potrzebujesz naszej pomocy? Czy samą pomoc sobie stanowiła ta krótka modlitwa? Naucza. Przyszedłeś tutaj i rozmawiasz z nami, żeby się czegoś od nas nauczyć? Dobrze zrozumiałem? Wiara? Czy usłyszałem wiara? Nie wiem, nie słyszałem. Czy użyłeś słowa wiara, bo chcesz się od nas nauczyć, jak wierzyć? Mordo. Nie ruszaj się, dawaj mi tylko ten. Nie świeć tam. Słuchajcie, widziałem obrys postaci, ale nie taki zwykły czarny, tylko taki jakby z dymu. Taki bark, jakby się wychylała za drzwi, za futryny, ale tylko przez... Znowu, ty, nie ruszaj się. Nie ruszaj się, nie, po prostu nic nie rób. Czy to ty próbujesz się uformować w tej witrynie? Dlaczego chcesz się nam ukazać? Chcesz nas wystraszyć? Czy możemy cię prosić, abyś nie podejmował takich pochopnych działań z uwagi na to, że możesz wywołać w nas przerażenie? Patrzaj mocno. Czy jesteś tutaj z uwagi na boski wyrok? Czy jest was tutaj więcej? Spokój. Te pałeczki. Obniż. Jeszcze. Obniż w ogóle. Te proszę pałeczki. Czy jesteś mężczyzną? Czy twój głos właśnie usłyszałem, jak szepcze mi do ucha? Co ci wyszeptał? Podaj, Paweł, proszę imię na literę A. Męskie. Adam. Czy to jest twoje imię? A skąd wiesz? Usłyszałem. Ale usłyszałeś dokładnie imię Adam? Tak. Dosłownie, wiesz co, no, było coś takiego, że... Coś w tym stylu, tak? Ale w pierwszej chwili nie pomyślałem o imieniu Adam wbrew pozorom. Moja pierwsza myśl to było imię Andrzej. I pomyślałem imię Andrzej, ale mówię Andrzej, nie Adam. Czy to było przedstawienie się, ponieważ nam zaufałeś? Więc jeszcze raz, ja jestem Paweł. A ja jestem Hubert. Adamie, miło nam Cię tutaj spotkać i wyrażamy ubolewanie, że cierpisz tutaj karę czyśćcową. Natomiast taki jest wyrok Boży i pamiętaj, że może dostąpisz szczęśliwości, kiedy ten wyrok wykonasz. Czy Twoim zdaniem opłaca się ponosić to cierpienie, żeby na końcu być szczęśliwym?
Czyli jednak niebo, piekło i czyściec naprawdę istnieją. Czy niebo, piekło i czyściec to miejsca fizyczne, czy tylko taki stan, w którym znajdują się dusze po śmierci? Jeśli miejsce fizyczne to skrzyżuj, jeśli stan to rozkrzyżuj. Dlaczego od momentu, to twoja sprawka, że od momentu, kiedy podałeś swoje imię i zaczęliśmy rozmawiać, w ogóle przestałem się bać tego miejsca oraz przestało mnie boleć lewa część głowy i tak dalej? Czy byłeś właścicielem tego pałacu? Czy przybyłeś tutaj z daleka? Czy to miejsce zostało dla ciebie wyznaczone? Mam takie dziwne pytanie, ale cię zapytam. Czy kiedy otrzymujesz polecenie bycia w takim miejscu, to po prostu się w nim znajdujesz? Czy musisz do niego trafić? Jeśli się w nim znajdujesz, to rozkrzyżuj, jeśli musisz trafić, to rozkrzyżuj. Czy jest możliwe, żebyś odszedł z takiego miejsca w miejsce inne? Czy do tego wymagana jest tylko twoja wola, czy wola... Nie. Czy musisz otrzymać na to pozwolenie od istoty, która jest istotą transcendentną, istotą boską? Czy jednym z warunków, aby móc opuścić to miejsce, jest chęć pomocy ludziom żywym? Chodzi tutaj o rodzinę, prawda? Możesz nam odpowiedzieć, czy działa to też w taki sposób, że jeśli chodzimy po takich miejscach i rozmawiamy z takimi duszami jak twoja, czy jest możliwe, żeby ta dusza po to, żeby uprzykrzyć nam życie, pójdzie za nami? Czy jeżeli okażemy pomoc na przykład w formie modlitwy, to taka dusza może nam odwdzięczyć tę pomoc, ratując nas przed niebezpieczeństwem? Ale w innym wypadku nie podąży za nami, nie będzie z nami cały czas, prawda? Czy w takim razie, z takiego miejsca jak to, gdyby była tutaj istota o złych zamiarach, istota demoniczna, to czy ona mogłaby za nami podążyć? A czy ty za nami podążysz? I zaklinamy cię na wszystkie świętości, żebyś tego nie robił. Jeśli tutaj jest miejsce twojej kary, to proszę tutaj zostań. Czy rozumiesz to, co mówię? Czy przyrzekasz, że zostaniesz tutaj i nie podążysz za nami? Czy znów usłyszałem Twój głos? Na Boga. Przyrzeka na Boga. Czyli rozumiem, że kontakt ze światami, czy z istotami, które już umarły, to nie jest tak, jak można zobaczyć w teatrze na przykład, że to jest rzucanie krzesłami i tak dalej, ale jest to kontakt na przykład w formie takiej rozmowy jak my teraz. A czy istoty wrogie, czyli te istoty, które nazwiemy demonicznymi, mogą przykładowo rzucać w nas przedmiotami? Czy dusze dzieci mogą użyć naszych sprzętów typu piłeczki? Tak i nie. Czyli to wszystko, rozumiem, zależy od ich woli, tak? Lub energię. Od ich woli lub energii, tak? Tak. Czy jest jakiś powód, dla którego ja słyszę Twój głos? Po prostu wybrałeś mnie, żebym go usłyszał, tak?
mogę Cię prosić, żebyś spróbował powiedzieć coś do jednego z tych urządzeń, które trzymam w rękach? Jeśli mogę Cię prosić o to, powiedz teraz coś do tych urządzeń. Jeśli coś powiedziałeś, bardzo Ci dziękuję za to. Może jeszcze jakieś pytania? Słyszałeś oddech? Tu? Taki... Czy to byłeś Ty? Czy dałeś się usłyszeć teraz Pawłowi, ponieważ pytałem o to, czy tylko ja mogę Cię usłyszeć? No usłyszałem gdzieś z tego miejsca, tutaj między nami, bardziej troszkę za tobą, w kierunku tych drzwi. Czyli tak jak mniej więcej ja słyszałem. Takie... Jeżeli słyszałem jakieś słowo, to ciekaw, czy będzie słyszalne na nagraniu, szczerze. Czy na koniec, bo będziemy już stąd odchodzić, Mamy 43 samochody. czy na koniec mógłbyś stuknąć w którąś z tych zielonych albo w niebieską piłeczkę, czy możemy Cię o to prosić, tak na do widzenia w ramach bycia sobie w przyjaźni między nami. Czy możemy taką prośbę do Ciebie mieć? To byłeś Ty? Nie. Słyszę coś. Trzymaj, na razie ja zbieram. Nie wiem, czy to były psy, ale nie było... Masz wszystko, tak? Tak? Okej. Sobie półeczkę od razu schowam. Nie będą nam tylko przeszkadzały. Wybacz, że odchodzimy w takim pośpiechu, ale usłyszeliśmy niepokojące dźwięki i nie chcemy narażać Cię na niebezpieczeństwo. Pamiętaj, że tak jak przyrzekłeś, nie wolno Ci za nami podążać. Uważaj. Wywaliło mi dużo procent baterii naraz. Moi drodzy, tyle strachu i pokrzyku. Jeśli interesuje Was, dlaczego żeśmy tak wyszli, mam nadzieję, że ten fragment jeszcze będzie zachowany i się nagrał, jak mówimy, że słychać psy i wychodzimy, to wyszliśmy ze spokojem, no wyszliśmy w pośpiechu, ale później przy wyjściu okazało się, że było spokojnie, nie było żadnych zwierząt, nie było żadnych ludzi. No bo to było główne takie nasze zmartwienie w tamtym momencie, że ktoś przyszedł, nie? Widzowie chcieli, żebyś mówił głośniej, mów głośniej. A A ja mówię serio. wiem. Dlaczego żeśmy w ogóle wyszli? Może ty powiedz, dlaczego wyszliśmy. Usłyszeliśmy jakby przesuwające się meble, szczekające psy. Taki jeden konkretny mebel, który gdzieś tam powodował, że stwierdziliśmy, że trzeba iść zobaczyć, co tam się dzieje, a przynajmniej, żeby już kierować się w stronę wyjścia, bo
przy wejściu do tego budynku postawiliśmy krzesło i taki był dźwięk, jakby to krzesło się przesunęło. Poza tym, co jeszcze było? Szczekanie. Szczekanie, no. Tak, było szczekanie dosyć bliskie i mieliśmy takie wrażenie, że słychać, że ludzie podchodzą, czy ktoś podchodzi fizycznie. Znaczy człowiek, po prostu człowiek. Tak, no. i to był powód, dla którego stwierdziliśmy, że po prostu wychodzimy. Dlatego, że tak jak widzieliście na początku filmu, ucieszyliśmy się, że spotkaliśmy ekipę urbexową, która tam była. Bardzo miłą ekipę urbexową, z którą żeśmy sobie pogadali, zrobili zdjęcia, poprzybijali piąteczki, w ogóle było fajnie. To wiecie, no o tej godzinie, o której my tam byliśmy po ciemku z psami, no nie wiadomo kto to był, nie wiadomo w jakim celu mógłby tam wejść, dlatego jak ktoś kiedyś ładnie napisał i myśmy się też z tym zgodzili, że w takich miejscach może nawet bardziej niż umarłych obawiamy się tego, co mogą zrobić żywi. Zwłaszcza, że ten budynek był podzielony na jakby kilka części, które były oddzielone od siebie ścianami zamkniętymi. I nawet jeżeli weszliśmy i zobaczyliśmy, że nikogo nie ma, to nikt nam nie mógł zagwarantować, że na przykład nie poszli do innej części tego budynku. Miejsce spokojne i fajne. To nie jest tak, że to było miejsce jakieś nie wiadomo jak tragiczne. Jeśli wierzyć temu, co wywnioskowaliśmy z rozmowy na końcu, to była tam jedna dusza, która w spokoju odbywała sobie tam karę, ucieszyła się na fakt modlitwy, czy ucieszył ją może fakt modlitwy wspólnej i tego chciała, inaczej już nie możemy jej pomóc z uwagi na to, że to jest jej wyrok, który musi wykonać. I tyle. Czy się zamanifestowała jakoś mocno? Myślę, że próbowała na tyle, na ile mogła. Myślę, że gdybyśmy jej bardziej pozwolili, to może byłoby więcej. Może, tak. No, czy na nas jakoś super mocno wpływała? Może, nie wiem. Może tak, może nie. Ale taki spokojny kontakt nie oznacza, że to jest gorszy kontakt i powinniśmy szukać, nie wiem, ruszających się mebli i tak dalej. Taki kontakt też jest wartościowy, bo też pokazuje pewien spokój, który faktycznie po śmierci może występować. Taki spokój... Nawet przy odbywaniu tej kary. Tak, taki spokój, no po prostu wieczne odpoczywanie, cierpienie sobie w cichości, pomaganie swojej rodzinie, jeśli zachodzi taka potrzeba. Dokładnie. Ewentualnie ludziom, którzy okazali jakąś pomoc. Dokładnie. W każdym razie pamiętajcie, że zawsze tam, gdzie idziemy, tam, gdzie staramy się ten kontakt nawiązywać, jesteśmy przede wszystkim gośćmi. W miejscu, w którym z różnych powodów te istoty, czy te dusze się znajdują. I nie będziemy też, myślę, oczekiwać, że któraś teraz będzie specjalnie dla nas zrobić fikołki, czy w ogóle salta w powietrzu w tył i w przód, bo one wybierają formę, my się na to zgadzamy, pokazujemy wam to, co tak naprawdę żeśmy widzieli. Zwłaszcza, że to my jesteśmy gośćmi, nie? Tak, no i wy oczywiście razem z nami. W każdym razie, a tymczasem Borym Lasem, jeśli ten materiał wam się podobał, to zachęcamy do wykonania tych wszystkich kroków, o które zawsze, wszędzie i tak dalej zawsze się prosi. Ty już nie myślisz, ty chcesz spać. Tak, ja już chcę spać. My dziękujemy, że byliście z nami na tej wyprawie. Słyszymy się jak zwykle w środę, mamy nadzieję, że o 18:00. I widzimy się w piątek z kolejnego miejsca. I już teraz możemy powiedzieć, że na miesiąc Listopad. szykujemy dla was 2 niespodzianki. Czy wyjdą? Może być Nie ciężko. wiemy. Czy są fajne? Tak. Myślę, że tak. Tak. I dlaczego o tym mówimy? Bo czytamy wasze komentarze, czytamy to, co piszecie. Chcecie, żebyśmy my się rozwijali, chcecie oglądać fajne rzeczy, które robimy. Tak nam się wydaje, że fajne rzeczy. Więc się tak staramy. informujemy was, że na listopad szykujemy dla was 2 super fajne rzeczy. Jesteśmy w trakcie dopinania jakby szczegółów. Może tak. Tak. Ale jeśli wyjdzie, to myślę, że warto czekać. I powiemy wam tylko tyle, że pomimo tego, że mówi się dużo o właścicielach, o osobach jakichś tam zarządzających, które słyszą ekipa paranormalna, poszła godzina,
to wiecie co, spotykamy takich ludzi, rozmawiamy sobie z nimi i pomimo tego, że na początku są nie do końca przyjaźnie nastawieni z różnych względów, tak na końcu udaje się, że wiecie co, chłopaki, dobra. To przez moje piękne oczy. I moje zaspane. To ja dostałem żółwika. Tak, ty dostajesz żółwik. Ja dostałem żółwika dzisiaj. Trzymajcie się ciepło, dzięki, że byliście z nami. Cześć! Cześć!